Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was bardzo praktyczną lekcję. Nauczycie się ponad 30 słów związanych z kuchnią. Co to jest? Jak to się nazywa? Po tej lekcji będziecie wszystko wiedzieć. Będziecie wiedzieć, jak nazywają się prawie wszystkie naczynia i sztućce. Pamiętajcie, że możecie uczyć się polskiego online w mojej szkole przez cały rok, też w wakacje. Link jest w opisie tego filmu. Będę pokazywać Wam różne rzeczy, które są w kuchni i zaczniemy od słów, które powinniście znać na poziomie A1. Ok. Co to jest? To jest nóż. Nóż. A to, moment, to jest łyżka. Łyżka. Tak, tutaj czytamy szy. Piszemy ży, z z kropką, ale czytamy szy. Łyżka. A mała łyżka to łyżeczka, łyżeczka. Ale mamy jeszcze widelec, widelec. To jest widelec. I to są sztućce, sztućce. Wiem, trochę trudne słowo, ale powoli dacie radę. Sztućce. Sztućce. To są sztućce. Na A1 musicie też wiedzieć, jak to się nazywa. To jest kubek, kubek. A to jest szklanka, szklanka. A co to jest? To jest talerz, talerz. I te słowa musicie znać na poziomie A1. Nóż, łyżka, łyżeczka, widelec, kubek, szklanka, talerz. To są podstawowe słowa. Uwaga! Mówiłam, że nóż, łyżka, łyżeczka, widelec to sztućce, a kubek, szklanka, talerz to naczynia, naczynia. Jakie inne naczynia mamy w kuchni? Na poziomie A2 musicie znać takie słowa. Garnek, garnek. To jest garnek. Mały garnek, ale mój ulubiony. Garnek. Był garnek. A co to jest? To jest patelnia. Patelnia. Na patelni smażymy. Patelnia. A to jest miska. Miska. Można w niej zrobić sałatkę. Następne słowo to kieliszek. Kieliszek. Po polsku kieliszek może to być kieliszek do wina albo taki mały kieliszek do wódki. Kieliszek to zwykle jest coś, w czym pijemy alkohol.
kieliszek. 2 kieliszki. A jeśli chcecie otworzyć wino, to musicie mieć korkociąg. Korkociąg. Korek to jest to, co jest w butelce od wina i ja ciągnę ten korek, dlatego korkociąg nazywa się korkociąg. Czasami mówimy też otwieracz do wina. Tutaj jest też otwieracz do butelek, na przykład do piwa. I tu mam takie 2 korkociągi i otwieracze różne. Jest też otwieracz do konserw, do puszek i wygląda tak. To wszystko to jest otwieracz. Na A2 możecie też znać słowa solniczka i pieprzniczka. Tu jest sól, a tu jest pieprz. Nie dużo, ale jest. Solniczka, pieprzniczka. Ostatnie słowo na A2. Czajnik. Czajnik jest bardzo ważny w Polsce. Chyba w każdym domu w Polsce jest czajnik. Ja mam taki mały, mam też duży. Często ludzie teraz mają czajniki elektryczne, ale ja wolę taki tradycyjny czajnik. Zaczynamy słowa na poziomie B1. To jest oczywiście garnek, ale każdy garnek powinien mieć pokrywkę. To jest pokrywka. Pokrywka. A co to jest? To jest deska do krojenia. Deska do krojenia. Możecie mówić tylko deska, jeśli mówicie o kuchni. Na przykład podaj mi deskę. To oczywiście znaczy deska do krojenia. Co to jest? To jest oczywiście talerz, ale to też jest talerz. To jest głęboki talerz albo talerz do zupy. Żeby odróżnić te 2 talerze, możecie powiedzieć, że to jest płytki talerz. Głęboki talerz, płytki talerz. A mały talerz to talerzyk, talerzyk. A mała miska to miseczka, miseczka. Tu akurat mam taką plastikową miseczkę. I ostatnie słowo na B1 to dzbanek, dzbanek. Tu mam taki mały, szklany dzbanek do herbaty. Może być dzbanek do soku, mogą być różne dzbanki. To jest dzbanek. A teraz słowa raczej już na B2. Co to jest? Co to jest? To jest sitko. Sitko. To jest takie małe sitko, to jest większe sitko, a jeszcze takie duże to raczej nie jest sitko, raczej to jest durszlak. Durszlak, ale niektórzy ludzie mówią też cedzak. Cedzak. Używam tego do odcedzania makaronu. Durszlak albo cedzak i 2 sitka. Następne słowo to tarka. To jest tarka. I co ja robię? Trę marchew na przykład. Tarka. I mam jeszcze obieraczkę. To jest obieraczka. Mogę obierać na przykład ziemniaki nożem albo obieraczką. To jest obieraczka. Takie coś, czym obieramy warzywa, czasami owoce. A co to jest? Tu wkładam czosnek.
i wyciskam. To może być wyciskarka do czosnku. Czasami ludzie mówią też praska. Praska do czosnku. I teraz bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. Używam jej codziennie. Jak widać, używana. To jest kawiarka. Po polsku to się nazywa kawiarka. Ja robię w tym kawę. Dla mnie to jest najlepsza kawa. Kawiarka. Jeśli oglądasz jeszcze ten filmik, to znaczy, że chcesz lepiej mówić po polsku. Chcesz, żeby Twój progres był szybszy, to zapisz się na kurs do mojej szkoły online. Nasze kursy są super, bo uczymy tylko polskiego. Moje nauczycielki są fantastyczne, no i mamy świetne opinie od naszych uczniów. Napisz do mnie i spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. A teraz słowa na poziomie C. Co to jest? To jest albo forma do ciasta, albo blacha do ciasta. Ten materiał nazywa się blacha. Dlatego też możemy mówić blacha albo forma do ciasta. A co to jest? To jest wałek. Wałek do ciasta. Co nim robimy? Wałkujemy. Potrzebujemy wałka, żeby robić pierogi. A co to jest? Ja nie umiem. Przepraszam, ale nie umiem za bardzo. To są pałeczki. Jedna pałeczka, dwie pałeczki. Więc jak idziecie na sushi, to na przykład jecie pałeczkami, ale ja nie umiem. No. Pałeczki. Następne 3 rzeczy do gotowania. Zaczniemy od tego. To jest trzepaczka albo rózga. To zależy, tak? Do roztrzepywania jajek na przykład. Powinno się to chyba oficjalnie nazywać bardziej rózga, a trzepaczka wygląda tak. No, czy to jest takie brudne w środku? Nie wiem. Dobra. Okay. To jest trzepaczka albo rózga do ubijania na przykład ciasta. A to jest chochla. Chochla. Czasami mówimy po prostu łyżka do zupy, bo nalewamy zupę. No, zależy. A to jest łopatka. Czasami ludzie też mówią szpatułka. Zostały nam jeszcze 2 rzeczy. To. Co to jest? Tutaj bierzemy cytrynę i wyciskamy. To jest wyciskarka do cytrusów. Wyciskarka. A to... Co to jest? Wkładamy tu na przykład goździki i rozbijamy. To jest moździerz. Moździerz. Myślę, że to jest chyba najtrudniejsze słowo na dzisiaj. Moździerz. Podobała Wam się ta lekcja? Jeśli tak, to proszę Was o wsparcie mojego kanału. Możecie to zrobić, kupując jeden z moich świetnych kursów wideo dostępnych na mojej stronie. Kursy to nie tylko filmiki, ale też ćwiczenia i dużo dodatkowych materiałów. Możecie też wesprzeć mój kanał po prostu przez donację. Link do donacji jest w opisie filmiku. Napiszcie w komentarzach, których rzeczy używacie. Czy używacie tego wszystkiego? Napiszcie, czego używacie najczęściej.
Ja chyba najczęściej używam kawiarki, garnka, talerza, patelni, no i sztućców oczywiście. A, i kubka. No bo żeby pić kawę, trzeba mieć kubek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnej lekcji. Pa, pa!